Dzień dobry, dzień dobry. Witam w drugim odcinku API Express. Tak nazwiemy, słuchajcie, tę playlistę. Jeden z widzów w komentarzu pod filmem powiedział, że trzeba to nazwać API Express. API, nie? I taka gra słowna, AliExpress, API Express. Rewelacyjny pomysł, słuchajcie. Druga rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, co warto sobie kupić u tak zwanego Chińczyka, czy na AliExpress, czy na Temu. Dwie rzeczy dzisiaj będą, słuchajcie. Dwie rzeczy. Znane i lubiane, używane i tak dalej, nie? I u nich można kupić taniutko. Refraktometr, słuchajcie, do badania zawartości wody w miodzie. Bardzo dobra sprawa. Tylko tak. Na AliExpress 40, 50, 60 zł. Różne są oferty. Ja oczywiście jakieś oferty tam na dole podlinkuję. Musicie, słuchajcie, uważać. Jeżeli kupujecie refraktometr, są na przykład takie, nie? Są na przykład takie, jakby samo wykonanie nie jest istotne, jak to wygląda. Słuchajcie, najważniejsze to jest, żeby było oznaczenie ATC, to jest kompensacja temperatury. To jest ważne, bo w innym przypadku musielibyście wykonywać pomiary cały czas w tej samej temperaturze, jaka jest zadana. Dzięki ATC nie musimy, tak? On się dostosowuje do temperatury, która jest u nas. I teraz tak, musicie bardzo uważać, bo jeżeli chodzi o refraktometry, to takich, które wyglądają tak samo jak ten, jest kilka różnych. One się różnią, słuchajcie, skalą. I ci, co tam samochodami się zajmują, to wiecie, że czymś takim mierzycie tam chyba płyn chłodniczy czy coś tam. Wiem, że się mierzy, nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o refraktometr, który będzie do miodu, to musicie, najczęściej jest podawana, czasami jest podawana ta skala wody, nie? No czyli my wiemy, że miód ma powiedzmy tam, nie wiem, 15, 16, 17, 20, 25, to nas interesuje ten zakres, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład woda od 0 do 30, super fajnie. Najczęściej jednak są takie, które mają 3 skale. I nas interesuje na przykład skala Brix, tak? Ona bardzo często jest podawana. I taki Brix, który będzie bardzo dobry, to najczęściej jest 58 do 90. Jeżeli w opisie tego refraktometru będzie Brix 58 do 90, to znaczy, że jesteśmy w tym właśnie zakresie, który nas interesuje. One często mają, jak się popatrzy w lunetkę, 3 różne skale, tak? Nas interesuje, bo są jeszcze do gorzelnictwa, piwowarzy takie używają, one mają inne skale. Do miodu się nie nadadzą. Bardzo ważne. Musicie patrzeć. Oczywiście, kupujemy to, dostajemy takie piękne pudełeczko, śrubokręcik, słuchajcie, co istotne. Tu jest taka śrubeczka. Nie kręcić. Nie kręcić. Bo ja już miałem takie sytuacje, że ktoś u mnie w sklepie kupił refraktometr, bo mam je w ofercie. Przyszedł do domu, popatrzył, kurde, tam skali nie widać, to tu jest regulacja, nie? I srutą śrubką, bo myślał, że to jest, wiecie, tak jak w lornetce, nie? Nie, żeby tak jak w lornetce kręcić, to się wykręca, słuchajcie. Wykręcamy na tyle, żebyśmy mieli po prostu ostre to, co widzimy. Tu się kręci. Tym się kalibruje. I jak wy po przyjściu do domu, po zakupie, wy tu pokręcicie, to wam będzie pokazywał później, wiecie, takie bzdury, że szkoda gadać. Co do kalibracji, też ważne. Niektórzy piszą, że na oliwę, że coś tam, wiecie. Są takie zestawy do kalibracji. Tu jest taki specjalny pryzmacik, tu jest specjalny płyn do kalibracji. To jest najdokładniejsze, słuchajcie. Nanosimy kropelkę tego płynu tutaj na szkiełko, kładziemy ten pryzmacik, zamykamy, patrzymy i kręcimy, żeby nam się dobrze ustawiło. Są też płyny do kalibracji, słuchajcie, bazowane na glicerynie. To są takie małe buteleczki na Allegro, bardzo często one są, jak sobie to kupicie, to tam jest najczęściej, że po prostu jest w tych Brixach tam zadana wartość, do której trzeba to ustawić. 90 chyba 7,8 czy jakoś tak. To musicie pamiętać, że tą buteleczkę musicie mieć cały czas zamkniętą. Nie zostawiajcie jej otwartej, bo te, które są właśnie na bazie gliceryny, na przykład, o której my znamy po prostu parametr i dzięki temu możemy to ustawić,
no jest problematyczne to, że ta gliceryna lubi sobie, tak jak miód zresztą, pociągnąć wodę z powietrza. Jeżeli wy na przykład zmierzycie sobie, zostawicie tą buteleczkę otwartą, a będziecie mieli wilgoć w powietrzu, to ona wam wciągnie i kolejne ustawienie już może być błędne. Także to mamy, słuchajcie, refraktometry. Naprawdę warto sobie kupić. Ja sobie tutaj poplamiłem, zobaczcie, tym właśnie do kalibracji. Nie wiem, co to jest. Śmierdzi goździkami, słuchajcie. Takie pokruszone goździki. Refraktometr, bardzo przydatna rzecz, słuchajcie. Bardzo przydatna rzecz. Ja sobie go kalibruję najczęściej raz na początku sezonu, bo to jest różnie. Poleży w szafie i czasami później, wiecie, pokazuje różne dziwne rzeczy. Więc warto sobie go skalibrować na początku sezonu i jak mamy jakiś właśnie problem, nie jesteśmy pewni, czy można wirować, czy nie można wirować, sprawdzamy, jest sprawa załatwiona. Mówię, 40, 50, 60 zł, takie mniej więcej ceny są. I to jest znane, bardzo dużo ludzi to ma. Nie? I okej. Natomiast chcę wam pokazać drugą rzecz, którą warto kupić, jeżeli mamy pożytki spadziowe. Jesteśmy gdzieś przy lesie na przykład, tak? I my wirujemy miód, on jest ciemny w słoiku, fajny, ale my nie wiemy, spać, nie spać. Wiecie, niektórzy to tam nie? Natomiast profesjonalny pszczelarz opiera się na nauce i zanim naklei etykietę spać, to sobie sprawdzi. W sezonie nie liczcie na to, że wyślecie spać nawet na takie proste badanie przewodności, bo jak wiecie, to czy miód jest nektarowy, czy nektarowo-spadziowy wymieszany, czy spadziowy, my wiemy z przewodności elektrycznej miodu. Można wysłać do laboratorium do badania. Oni to zbadają, ale w sezonie na wyniki czasami trzeba czekać 3 miesiące, bo jest kolejka. Nawet takie proste badanie, słuchajcie, no powoduje to, że my nalejemy w słoiki, nie jesteśmy pewni, czy to spać, czy nie spać, nie wiemy jak nakleić i trzymamy na półce, nie sprzedajemy, bo czekamy na wyniki. Więc warto sobie, słuchajcie, zakupić coś, co się nazywa konduktometr. Konduktometr, słuchajcie, jest to urządzenie właśnie do sprawdzania przewodności. To ma takie dwie elektrodki na końcu, takie dingsy, bateryjkę, słuchajcie, i na czym to polega? Robimy sobie tak zwaną naważkę. Odpowiednio z wodą destylowaną, czysta destylowana woda musi być, mieszamy sobie miód w odpowiedniej proporcji. I teraz słuchajcie, jeżeli ktoś wam powie, że ta proporcja jest stała, bzdury gada. Ja znam takie sytuacje i znam pszczelarzy, którzy twierdzą, tyle i tyle gram miodu trzeba wziąć, tyle i tyle wody i tam wymieszamy, wkładamy to, włączamy, tak, i nam pokazuje. Słuchajcie, bzdura, bzdura. Specjalnie sobie wydrukowałem coś takiego, co się nazywa, słuchajcie, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu. To jest dokument, który dokładnie, ściągnijcie sobie to z internetu, możecie to znaleźć w internecie. Jest to dokument, który dokładnie opisuje wszystkie metody, które używają akredytowane laboratoria i tak dalej do badania miodu. I jest tutaj, słuchajcie, analiza w punkcie 7. Metody analizy w zakresie oznaczania przewodności elektrycznej właściwej miodu. Ja kawałeczek wam przeczytam, żebyście wiedzieli. Przewodnością elektryczną właściwą miodu jest przewodność 1 ml 20% roztworu miodu w przeliczeniu na suchą masę w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Wynik ten wyraża się w milisiemensach na centymetr. Ważne? Ważne rzeczy, słuchajcie. W przeliczeniu na suchą masę. To jest to, co nas najbardziej interesuje. Aparatura i sprzęt, miernik przewodności, waga analityczna, łaźnia wodnia, naczynko i tak dalej, to jest wszystko opisane. Jak kogoś to interesuje, to sobie możecie poczytać, jak tam naczynko przygotować i tak dalej. My w domu nie jesteśmy laboratorium. Nas w domu interesuje mniej więcej, tak? Czy jest spać? Bo wiecie, jak tam będzie 1,2, czy 1,4, czy 1,3, to żadna różnica dla nas. Wiemy, że to jest spadziowy, tak? Jak będziemy mieli tam 0,6, no to wiemy, że to jest nektarowy. Natomiast słuchajcie, co jest ważne, to jest punkt 5, wykonanie oznaczenia. W laboratorium, jak chcecie zlecić badanie przewodności, i to powinno niektórym dać do myślenia, że jak zlecacie badanie przewodności elektrycznej miodu, to laboratorium wam mówi tak, oczywiście, ale do tego badania trzeba wziąć jeszcze ilość wody.
przewodności nie da się zrobić samej. Trzeba najpierw wiedzieć, ile miód ma wody, a ile suchej masy i dopiero potem można zrobić przewodność. Bo wam czytam. Wykonanie oznaczenia odważa się z dokładnością do 0,001 grama. Trzeba mieć dobrą wagę, słuchajcie, taką jubilerską najlepiej. Na ważkę około 20 gramów miodu w przeliczeniu na suchą masę, wyliczoną według wzoru. Tu macie wzorek, słuchajcie, podany. I to jest tak, 20 gram razy 100 u góry, na dole ms równa się m. I teraz tak, oznacza potrzebną na ważkę miodu w gramach, ms oznacza zawartość suchej masy, która jest równa 100% minus zawartość wody oznaczonej według metody analizy w zakresie oznaczenia zawartości wody w miodzie. Czyli tu nam to jest potrzebne. Najpierw refraktometrem sprawdzamy sobie, ile jest wody w miodzie, tak? A potem sobie obliczamy 20 gram razy 100 u góry, podzielone przez, tak? 100 minus, na przykład nam wyjdzie tam 17, 18, odejmujemy to, tak? I teraz tak, wyjdzie nam, ile musimy tego miodu odważyć. Odważamy sobie to z dokładnością do 0,001 grama. Rozpuszczamy w niewielkiej ilości wody destylowanej w kolbie miarowej 100 ml. Czyli macie kolbę miarową, bierzecie sobie tyle, dolewacie ten miód, mieszacie to dokładnie. I teraz tutaj jest to naczynko konduktometr, wiecie, to olejcie, nie? Chodzi o to, że dopełniacie do kreski. Odważoną ilość miodu rozpuszcza się w niewielkiej ilości niewielkiej ilości wody destylowanej w 100 ml kolbie miarowej i dopełnia do kreski. Czyli jak tam wyjdzie wam na przykład, że musicie nalać miodu tyle i tyle, to lejecie, dajecie troszeczkę wody, mieszacie sobie, tak, żeby to się wam fajnie wymieszało, żebyście nie zrobili za dużo. Bo wiecie, nalejecie, nie wiem, 90 wody, dowalicie tego miodu tam 20 parę i nagle się okaże, kurde, nie? Jest ponad 100. Najpierw tą naważkę tego miodu, ile wam wyszło, potem trochę wody mieszacie, a potem dolewacie, żeby doszło do 100 tych mililitrów. I wtedy włączacie sobie urządzonko. Oczywiście, bo te urządzenia są różne. Ja mam taki DDB12L, podlinkuję wam gdzieś tutaj to w komentarzu na AliExpress. Ja mam akurat taki, ale są też inne różne. Cena, słuchajcie, około 150, 160, 200 zł. Różne są ceny, można dorwać różne. Tu jest też ważna skala. I oprócz skali, to jeszcze ten step, ta dokładność jest też istotna. Bo wiecie, u nas na przykład bo my to potem musimy podzielić, to jest skala troszeczkę inna w tym konduktometrze. Tutaj na przykład wychodzi tam 680, tak? I my to musimy przesunąć przecinek 0,68. Więc wiecie, ten step, ta dokładność jest też potrzebna duża. Nie? Przy tej skali takiej, bo to są konduktometry bardzo często są takie od 1 do 9999. Taką mają przykładowo zakres, nie? Taki będzie bardzo fajny, ale on mierzy tak właśnie, wiecie, nie? Tak jak się przesuwa ten wynik. Więc warto patrzeć właśnie, żeby było i ta skala nam się mieściła, była jak najszersza i ten zakres pomiarowy pojedynczego pomiaru, żeby był dobry. No i tyle, słuchajcie. I czytamy sobie, bo czasami tam trzeba najpierw go nagrzać, skalibrować w zimnej wodzie. Nie będę wam podawał przepisu, bo każdy jest inny. To musicie konkretnie ze swoim urządzeniem. Ale chciałem wam właśnie tutaj ten wzór, jeszcze raz wam go pokażę, obliczania tej naważki. Bo to jest istotne. Bo zobaczcie, od 100, jakby robimy tak 20 gramów razy 100, pod spodem mamy 100 minus ilość wody. No powiedzmy 20, nie? A 16, to nam jednak robi troszkę różnicy. I nam troszeczkę inaczej wyjdzie, a sami widzicie, dokładność tu jest do 0,001 grama, więc tam, wiecie, naprawdę, no, aż takiej to bym nawet bym nie wymagał, ja myślę. To jest takie, wiecie, dla laboratoriów, nie? Zwykłe, myślę, że można takie, wiecie, są na Allegro takie do kupienia, takie srebrne wagi jubilerskie, ona tam jest chyba do 0,01 grama, czy do 0,1 grama? Nie, chyba są 2 zera, 0,001 grama. Wystarczy. Dla naszego takiego, wiecie, tylko żeby sobie sprawdzić miód, jak najbardziej wystarczy. Jeżeli ktoś ma czas,
to sobie wysyła do laboratorium, czeka 3 miesiące albo 4 w sezonie i dopiero wtedy sobie ma wyniki i wie, jaką etykietę może nakleić, bo wiecie, etykieta zła, bo przykładowo może być na przykład tak, napiszecie spać, nie? A się okaże, że to jest nektarowo-spadziowy, bo ta przewodność jest niższa. No i będzie kontrola, a kontrola zależy od kontrolera. Jeden powie, no dobra, no wiecie, no coś tam się troszkę pomyliliście, a drugi powie, ha, coś tam się troszeczkę pomyliliście. I wiecie, kara jakaś będzie, bo to różnie bywa, może być kara, trzeba będzie zapłacić, nie ma sensu. Konduktometr, słuchajcie, i refraktometr, ja uważam, że za te pieniądze, ile one teraz kosztują, bo kiedyś to był sprzęt drogi, tak? Teraz kosztują, mówię, refraktometr 40-60 zł można dostać, taki do miodu, konduktometr, tutaj też uważajcie, bo są takie konduktometry właśnie, które mają taką skalę, że wam nie zmierzą. Jak macie problem, słuchajcie, to możecie opis konduktometru na przykład z AliExpress, jeżeli tam są te wszystkie skale, zakresy i tak dalej, skopiujcie, wrzućcie to do czata GPT, Gemini'a, Clouda, jakiegokolwiek po prostu LLM-a i spytajcie się, czy ten refraktometr o takim zakresie będzie dobry do miodu. Sprawdzi, odpowie, nie ma problemu. I powiedzmy 150, czyli w 200 się zamykamy, słuchajcie, i możemy sobie w domu zrobić takie na własny użytek, wiadomo, że niedokładne, nie laboratoryjne, nikt nie da pieczątki i papieru, nie? Ale na własny użytek wiemy, że na przykład przy tym miodzie, pomimo tego, że jest ciemny, ładny, smak taki, wiecie, ma i zapach żywiczny i tak dalej, się okazało, że domieszały cholera czegoś i lepiej byłoby na przykład zrobić etykietę nektarowo-spadziowy, bo to już nie za bardzo właśnie się kwalifikuje do spadziowego. Także tyle mam do powiedzenia, słuchajcie, na dziś. API Express, tak nazwiemy nasz tutaj ten cykl. Zaraz zmieniam nazwę playlisty. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.